ogniu pytań. Historie, które warto usłyszeć. Zaprasza Oskar Szpotański. Partnerem odcinka jest Simon Szymczak. Wspiera polskie firmy w Holandii, łącząc marketing, technologię i automatyzację. Tworzy strony, aplikacje i narzędzia, które upraszczają pracę i porządkują firmę. Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry drodzy słuchacze. Jeżeli widzimy bądź słyszymy się po raz pierwszy, to ja mam na imię Oskar, a to jest podcast w ogniu pytań. I dzisiejszym moim gościnią, jak to się rzekło mówić ostatnio, nie wiem, które jest poprawne, które jest niepoprawne. Może wiesz? Szczerze mówiąc też nie wiem. Gościem chyba. To gościem Monika, dzień dobry. Dzień dobry Oskar, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy tu w twoim rotterdamskim studio. Dla tych, którzy tylko oglądają to nagranie, jest tu całe mnóstwo aparatury specjalistycznej. Więc jestem... Prawie jak na ostrym dyżurze. Tak, jestem naprawdę pod wrażeniem tego wszystkiego, co tutaj się dookoła dzieje, żeby móc to nagranie zrealizować. Tak, pierwsze spotkanie mieliśmy online, Tak więc jest. sprzętu było o wiele mniej wtedy. Tylko komputer. Tak, chyba nagrywałem zresztą wtedy z kuchni. Ale wracając do tematu. Taką niepisaną regułą tego podcastu jest, że proszę moich gości, żeby dosłownie w jednym zdaniu powiedzieli, kim są, co robią, czym się zajmują i mniej więcej o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Mam na imię Monika, urodziłam się w Warszawie. Zawodowo zajmuję się rozmawianiem z ludźmi. I dlatego też to zaproszenie dzisiejsze mnie bardzo ucieszyło, dlatego że na ogół to ja jestem tą stroną, która pytania zadaje, natomiast bardzo mi się rzadko zdarza na pytania odpowiadać. Stąd w ogniu pytań. Dla mnie też Czuję się zaszczycony w takim nowe razie. wyzwanie, nowe doświadczenie. Natomiast z naszej pierwszej rozmowy takie wyniosłam wrażenie, że na pewno będzie to bardzo, bardzo fajna rozmowa i mam nadzieję, że słuchaczom też da do myślenia i da inspirację. Mam taką nadzieję, mam taki plan, mam taki zamysł, więc myślę, że spełnimy oczekiwania naszych widzów, słuchaczy. Powiedz mi, jak wyglądała twoja droga od Warszawy do Amsterdamu, włączając w to różne też korporacje, w których pracowałeś, a jest ich bez liku, z tego co pamiętam, co mi opowiadałaś wtedy online. Droga z Warszawy do Amsterdamu to nie była taka prosta droga. W międzyczasie miałam kilka przystanków w Niemczech, bo studiowałam w Niemczech, byłam na stażu też w Niemczech, pracowałam w Niemczech. To były trzy różne odcinki przez Essen, Düsseldorf, Hamburg i studiowałam też w Barcelonie, w Hiszpanii. I w Holandii znalazłam się w zasadzie przypadkowo dla siebie. Nigdy nie miałam takiego planu życiowego. Natomiast pracowałam dla niemieckiej firmy Philips w Hamburgu. I stamtąd po 2 latach pojawiła się bardzo ciekawa pozycja w Amsterdamie. I przyjechałam, znając raptem jedną osobę, nie znając zupełnie języka. Natomiast to była na tyle ciekawa praca, że postanowiłam się faktycznie tutaj przenieść. No i to było 18 lat temu. Cały czas jestem. Nigdy nie było powodu, żeby gdzieś dalej szukać szczęścia. Amsterdam moim zdaniem jest naprawdę tak fantastycznym miejscem, że można znaleźć tam wszystko. I na razie nie mam planów, żeby się gdzieś przenosić dalej. Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja eFaktura.nl. Wystawiaj faktury wygodnie w swoim języku i zgodnie z niderlandzkimi przepisami. Skorzystaj z linka w opisie filmu i przez pół roku używaj eFaktura.nl za pół ceny. Dobrze, powiedz mi, jak 16 lat pracy w gigantach jak IBM, L'Oreal, IKEA, co jeszcze pominam? Philips, dokładnie. Jak to ciebie ukształtowało jako osobę? Jak to ukształtowało twój pogląd na świat, na karierę też może? Ja zawsze byłam bardzo ciekawą osobą. Do tego stopnia, że kiedy zdawałam na studia, dostałam się zarówno na Uniwersytet Warszawski, jak i na SGH, Warszawską Szkołę Główną Handlową. I wtedy tak sobie pomyślałam, że
No, do końca cały czas nie wiem, co chcę robić, więc pochodzę sobie na wykłady tutaj, pochodzę na wykłady tam i na pewno już po kilku tygodniach będę wiedziała, to jest to. I co się okazało? Pochodziłam sobie na te wykłady z jednego kampusu na drugi, z jednego końca Warszawy na drugi, przemieszczając się. I jedno mnie interesowało i drugie mnie interesowało i ciągle nie mogłam wybrać. Więc ostatecznie skończyłam zarówno jedne studia, jak i drugie. I to chyba jest takie coś, co we mnie zawsze było, ta ciekawość świata i potrzeba spojrzenia bardziej szerokiego, nie tylko ze strony biznesowej, czy nie tylko ze strony języka. I gdzieś pod koniec studiów znalazłam taki program, to był międzynarodowy program, który się nazywa CEMS. I ten program był w zasadzie o zarządzaniu międzynarodowym, o marketingu międzynarodowym, więc ta wielokulturowość tam była bardzo, bardzo ważnym aspektem. I tam naprawdę miałam takie poczucie, to jest to. Nareszcie znalazłam takie miejsce, gdzie jest i jedno, i drugie. Więc moja ta ścieżka w tych wszystkich międzynarodowych korporacjach w zasadzie to nie była taka nietypowa ścieżka dla absolwentki tego typu studiów. Na koniec studiów pamiętam, że zakwalifikowałam się na taki assessment center, który Philips prowadził w Holandii. On był dla absolwentów różnych krajów europejskich. I później po tym całym assessment center Philips zadzwonił i mówią, no Monika, gratulujemy, mamy dla ciebie pracę we Francji, w Paryżu. Jak dobrze mówisz po francusku? No ja byłam bardzo zdziwiona w ogóle tym telefonem i tą propozycją, bo po francusku mówiłam na bardzo, bardzo podstawowym poziomie, więc to też powiedziałam, że no, to nie jest dobry pomysł. Raczej bym nie przeszła okresu próbnego. Później Philips zadzwonił drugi raz, że znaleźli dla mnie stanowisko w Hamburgu, no i wtedy już wiedziałam, że nie mogę powiedzieć nie. Trzeciego telefonu już nie będzie. Rozumiem, że swoim językiem niemieckim było dużo lepiej. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Kurek.nl. Biuro księgowe dla firm jednoosobowych oraz spółek VOF i BV na terenie całej Holandii. Dołącz jeszcze dzisiaj do grona zadowolonych klientów Kurek.nl. Z kodem OSCAR10 otrzymasz 10% zniżki do końca roku. No tak, jeżeli chodzi o niemiecki, akurat też skończyłam studia lingwistyczne i w Niemczech studiowałam i praktyki robiłam, więc no to już ten argument, że język nie wystarcza, by nie przeszedł. No i trzeba było zaakceptować tą pozycję. Czego mnie to nauczyło? Bardzo, bardzo dużo. Chyba ta ciekawość świata, praca z ludźmi z bardzo różnych kultur, praca w firmach, które też z różnych kultur pochodzą, bo pracowałem w firmie amerykańskiej, szwedzkiej, holenderskiej, japońskiej i francuskiej. I każda firma ma naprawdę zupełnie inną kulturę, zupełnie inny sposób komunikacji czy podejmowania decyzji, więc dla mnie to była fascynująca nauka. Pamiętam, że fotograficzne. Nikon, tak. Okej. Właśnie tak zastanawiam się, Nikon czy Canon? Nikon Corporation, czyli korporacja sensu stricte. Dokładnie. Masz w ogóle tak 4 dyplomy magisterskie. To ciekawe, chyba, że się pojawił jakiś w trakcie nowy. Ciekawe, że pytasz o to, bo tak naprawdę nigdy nikt się o mnie nie pytał o te dyplomy. Chyba raz Pytam z musiałam ciekawości, je pokazać. no bo tak, masz te 4 dyplomy, mówisz w 5 językach i chciałem się dopytać, jak znalazłaś czas, siłę i jakąś taką wewnętrzną motywację, żeby to wszystko ogarnąć? Ciekawość, to jakby dla mnie zawsze siłą przewodnią i taką moją mocą było to, że ja zawsze byłam bardzo ciekawa i lubiłam się uczyć. To jakby było dla mnie wyzwanie, ale wyzwanie w pozytywnym sensie tego słowa. No to chyba jest też potrzebna taka mnóstwo wewnętrznej determinacji też. Determinacja na pewno, dyscyplina na pewno i umiejętność planowania, bo żeby sobie złożyć taki grafik na różnych uczelniach i móc na czas na wszystkie zajęcia Dokładnie, dotrzeć. To już wyższy poziom logistyczny jest. To jest faktycznie wyższa logistyka i to było potrzebne.
Natomiast mam ogromną wdzięczność do moich rodziców, bo przez dużą część studiów mieszkałam w domu i myślę, że gdybym mieszkała gdzieś w jakimś akademiku, to ta droga byłaby chyba niemożliwa. A na pewno trudniejsza. Więc mam świadomość tego, że pod tym względem to było prostsze. Miałam takie okresy, że faktycznie mieszkałam w akademiku w Niemczech, mieszkałam też w takich mieszkaniach studenckich, będąc w Barcelonie, więc to doświadczenie też mam. Ale na pewno w domu było dużo łatwiej. Kolejna twoja wielka pasja, podróże. Tak. 60 kilka krajów chyba odwiedzanych z tego, co mi się udało 63 chyba. 63 odszukać. Też imponujący dorobek. Które kierunki najbardziej są bliskie twojemu sercu na przykład? Europa, tak, Czowak. Okay. To jest moje serce, więc Europa. Natomiast ciekawość świata i ciekawość doświadczenia czegoś, co jest inne. No to jest ciekawe pytanie, bo tak naprawdę najpiękniejszą podróżą, jaką kiedykolwiek odbyłam, to nie była podróż gdzieś daleko, tylko to była podróż bardzo blisko wewnątrz. I to był taki retreat medytacyjny, 12-dniowy w ciszy, w samotności, medytacja vipassana. I to była naprawdę najpiękniejsza podróż, jaką kiedykolwiek odbyłam. I było to bardzo blisko, w żadnych spektakularnych okolicznościach. Nie było ani pięknego widoku, ani żadnych zdjęć chyba w ogóle nawet to nie była mam. jakaś taka zorganizowana medytacja, czy po prostu sama... To jest zorganizowana medytacja. To jest akurat, można później kontynuować samemu, natomiast to była jakby moja pierwsza vipassana, więc to jest wtedy faktycznie, jest się w miejscu, gdzie inni także medytują i jest możliwość też rozmowy raz na dzień. Można z kimś porozmawiać i otrzymuje się nowe ćwiczenia na kolejny dzień. Natomiast jest to praktyka w samotności. I bardzo dużo zrozumiałam, bardzo dużo, jakby takie wyciszenie też bardzo dużo mi dało, bo ja pracowałam wtedy w bardzo szybkim tempie, w korporacji, w dziale marketingowym, gdzie wszystko szybko idzie. I w pewnym momencie naprawdę było mi to potrzebne, żeby wszystko wystopować, oddać telefon i tylko pobyć ze sobą. Moment ciszy, spokoju i refleksji. A właśnie, powiedz mi, w jakich okolicznościach zrodził się pomysł, żeby porzucić świat korporacyjny i założyć własną firmę? Co było takim triggerem? No właśnie, to jest też takie pytanie, które często dostaję, bo w zasadzie nie było u mnie ani żadnej katastrofy, ani żadnego takiego... No bo często się słyszy też o ludziach właśnie, którzy rzucili korpo i zaczęli żyć na nowo, jak to się mówi, nie? Tak. Ale są też osoby, które jakby całe życie poświęcają dla korporacji, pnięciu się po tam wyższych szczeblach kariery i oni nie czują potrzeby, żeby robić coś swojego. I realizują się tam, mają swoją dokładnie. misję, wspierają personel, czy przyczyniają się do jakichś celów. I to jest jedna ze ścieżek. Dla mnie pojawiło się w pewnym momencie takie poczucie po 16 latach, że już mnie ta ścieżka nie ciągnie. Ja wiedziałam dokładnie, co by było dalej. Ale chyba takie po prostu wewnętrzne wołanie, że to już nie to. Czy to wołanie mogło być już wcześniej, ale go nie widziałaś? Czy dopiero po jakimś czasie się pojawiło? Ono było wcześniej. Ja przez wiele lat, moja ostatnia praca taka faktycznie na etacie, to było w L'Oréal, tutaj w Holandii. I jeszcze myślę, na pewno na jakieś 5 lat, zanim zaczęłam tę pracę, zaczęłam jeździć na różne seminaria, czytać książki z rozwoju osobistego. Więc ten proces rozwoju, mój własny proces się zaczął toczyć bardzo mocno. I to mnie zaczęło bardziej ciągnąć. I w pewnym momencie zaczęłam czuć, że mój rozwój, moja nauka jako człowieka jest bardziej właśnie w tym świecie, powiem, miękkim, czy bardziej w tym świecie ludzkim, relacji międzyludzkich, niż w świecie budżetów, tabelek,
jakichś dopinania projektów w tym świecie biznesowym. Ja miałam wrażenie, że ja ten świat już znam, rozumiem i każdy kolejny projekt jest powielaniem czegoś, co kiedyś było już w przeszłości. Ja sobie z tym świetnie poradzę, ale tam już nie ma tej nauki. A to, tak jak mówiłam, to zawsze mi przyświecało. Gdzie mogę się czegoś nowego nauczyć? Gdzie jest nowe doświadczenie? A jak w ogóle rodzina, znajomi zareagowali na wieść, że zostawiasz świat korporacyjnych i zaczynasz swoją własną drogę? Niedowierzaniem, głównie z niedowierzaniem. Większość próbowała mnie w ogóle odwieść od tego pomysłu, bo tyle jest coachów, co ty, Monika, masz taki dorobek świetny. Pamiętam, mój szef w ogóle też był bardzo, bardzo zdziwiony i pytał się, no jak to chcesz, do Paryża chcesz, jest dużo możliwości, do Düsseldorfu też jest dużo możliwości. Ale ja już wtedy wiedziałam, że nie, to już nawet nie o to chodzi. Nie chodzi o kolejną pozycję, że po prostu ta droga już dla mnie się skończyła. Więc to jest wewnętrzne poczucie. Można to nazwać intuicją, można to nazwać jakimś wołaniem duszy. W pewnym momencie, czasami na to też mówię, to jest taki jest taka postać Mary Poppins w brytyjskiej kulturze. I Mary Poppins ma swoją wielką torbę, parasolkę też ma często i czuje, że przychodzi wiatr. Taki przychodzi wiatr przemian i wtedy czas jest się gdzieś przenieść. Więc to jest takie poczucie, przychodzi ten wiatr i czas na coś nowego, czas już w tym miejscu, gdzie jestem, spakować tą torbę i zobaczyć, gdzie wiatr mnie dalej Doskonale poniesie. to rozumiem. Wróćmy jeszcze troszeczkę do tyłu, krok wstecz zróbmy. Co było twoim takim największym wyzwaniem po przyjeździe do Holandii? No bo jednak byłaś wcześniej w innych krajach, między innymi w Niemczech, które są dość podobne, ale ku mojemu zaskoczeniu nie aż tak podobne, bo też miałem takie wrażenie, przyjeżdżając do Holandii, że skoro znam niemiecki, a przynajmniej się go uczyłem intensywnie w szkole średniej, chodziłem do klasy niemieckojęzycznej, to że ten niemiecki mi tu pomoże i że wszystko będzie okej. I pierwszego dnia bardzo się zdziwiłem. Jakie były twoje wrażenia po przyjeździe tutaj? Bardzo podobne do twoich. Ten niemiecki wcale nie pomagał, wręcz przeszkadzał. Ja przeskoczyłam jakiś poziom na kursie holenderskiego, czego zresztą żałuję ciągle, bo trzeba było jakiś test kwalifikacyjny wykonać. No ja to tam sobie jakoś wypełniłam. I później ten poziom jakiejś gramatyki, faktycznie tego mi brakowało. I odnośnie kultury, faktycznie ja pracowałam dla holenderskiej firmy w Niemczech i później przeniosłam się tutaj do centrali, więc mi się wydawało też, że doskonale rozumiem, jak to wszystko działa. I co się okazało, działało zupełnie inaczej. Czym były największe różnice? Największą różnicę, jaką ja poza językiem oczywiście. zaobserwowałam, kultura spotkań, tego jak się prowadziło spotkania. W Niemczech jednak jest duży szacunek do eksperta. Jest duży szacunek do wiedzy, do pozycji, którą człowiek Czyli sobie bardziej wypracował. tak po polsku. Tak, to jest zbliżone bardziej do polskiej kultury. Natomiast tutaj wszyscy są na równi. Przynajmniej w kontekście spotkania. I pamiętam, że ja przychodziłam na jakieś spotkanie, miałam przygotowane jakąś propozycję, jakiś projekt. I co się okazywało? Że wszyscy po kolei, jedna osoba po drugiej, ten mój projekt zestrzeliwała. Co we mnie wywoływało ogromną konsternację, bo dlaczego szef jakiegoś zupełnie działu, który nie ma nic wspólnego z tym, czym ja się zajmuję, tutaj tego typu krytyczne opinie wyraża, czy w ogóle na przykład stażysta, który wczoraj dopiero zaczął, też czuje się powołany do tego, żeby mieć zdanie i tą całą propozycję krytykować. W naszej kulturze to jest w ogóle coś niespotykanego. Tak, więc z tym jakby mi było bardzo trudno i dopiero po pewnym czasie załapałam, to jest po prostu taka kultura. I teraz już dużo lepiej rozumiem, skąd to w ogóle
Skąd to się wywodzi? Ponieważ w kulturze holenderskiej bardzo wysoko się ceni zabieranie głosu. Dzieci w szkole też już od bardzo młodego wieku muszą przygotowywać prezentacje, mają debaty i wręcz niezabieranie głosu jest odbierane jako bardzo negatywny sygnał, że ktoś jest niezaangażowany, że się nie udziela, że nie uważa. Zatem ludzie zabierają głos niezależnie od tego, czy się znają na rzeczy, czy nie. Jak ten mem taki, nie znam się, ale i tak się wypowiem. Tak. I dla osoby, która jakby nie ma tej świadomości, że to tak tutaj działa, prowadzenie spotkań i ukierunkowanie w ogóle rozmowy jest naprawdę bardzo trudne. Trzeba sobie opracować mocną strategię, kogo zapytam najpierw, czy jakieś rozmowy prowadzić w ogóle przed tym spotkaniem. I miałam naprawdę taki etap, że zaczęłam wątpić w siebie. Może ja faktycznie się nie nadaję, może to, co przygotowałam, się jednak nie trzyma kupy. Że bardzo mnie to destabilizowało. Aż zrozumiałam, o co chodzi. Były jeszcze jakieś inne rzeczy, które cię w kulturze holenderskiej zaskoczyły? W biurze pamiętam, że co mi się rzuciło w oczy od razu, w Niemczech, jeżeli był ktoś na wysokiej pozycji i miał sekretarkę, to rozmowy odbywały się na ogół tak, że ta sekretarka jakoś tak na progu drzwi stawiała. Szef mówił, co jest potrzebne, co trzeba zrobić i później ta sekretarka tak się tyłem wycofywała. A co zauważyłam w Holandii od razu, że oni siedzą obok siebie przy jednym stole. I to już nawet widać na podstawie mowy ciała, że to jest zupełnie inna relacja. Tak, to chyba też analogicznie do tych spotkań, że jest jedna osoba uważana za, powiedzmy, nie wiem, bossa, szefa i czują do niego respekt, a tutaj wszyscy na równi. Tak, jest inna hierarchia. To nie znaczy, że nie ma hierarchii, bo ona też jest, ale to się inaczej manifestuje. I wręcz negatywnie Holendrzy odbierają takie podejście, że ktoś jest bardzo usłużny, taki aż nadmiernie grzeczny. Więc tutaj też można jakby próbując dobrze się zachować, złe wrażenie wywrzeć. Ja mam dokładnie takie same przemyślenia, obserwacje, o jakich ty teraz wspomniałaś, bo pracuję i z Polakami, i z Holendrami i faktycznie Holendrzy nawet na przerwie siedzą wszyscy razem, niezależnie od pozycji, od stanowiska. Natomiast my zawsze albo siedzimy razem osobno i rzadko kiedy w ogóle tak się mieszamy, żeby powiedzmy z jakimiś menadżerami czy jeszcze tam wyższymi osobami siedzieć przy jednym stole i spędzać przerwę, więc tak. To są fantastyczne zjawiska i to warto faktycznie obserwować, dlaczego tak się dzieje. Kto wybiera miejsce przy stole? Czy ktoś kogoś musi zaprosić, czy ktoś musi wykonać jakiś gest, czy to się dzieje za pomocą kontaktu wzrokowego i uśmiechu. Ale to bardzo dużo można powiedzieć w ogóle o kulturze firmy, patrząc właśnie na to, jak wygląda stołówka w porze lunchu. Ale to też chyba dochodzi to, że nam, Polakom, wydaje mi się, że też brakuje takiej pewności siebie w kontaktach z innymi ludźmi. Nie mówię oczywiście o 100%, ale Holendrzy są tacy bardziej otwarci na nowe znajomości, a mam wrażenie, że Polacy czujemy jakiś taki dystans i dopiero potrzebujemy trochę czasu, żeby komuś zaufać, żeby ktoś mógł jakby wejść do naszego grona znajomych. Tak, wydaje mi się, że może też taka różnica... Zwłaszcza właśnie, jeżeli jest ta różnica stanowisk. Jeżeli jest ta różnica stanowisk, tak, ponieważ my stawiamy osoby, które są na wyższym stanowisku na jakimś piedestale, ale to my je stawiamy. Ale przy okazji sobie też umniejszamy. Bądź właśnie stawiamy się gdzieś niżej. I tutaj
myślę, że nie ma co siebie obwiniać, bo to jest uwarunkowanie kulturowe, szkoły, rodziców. Myślę, że głównie szkoły. Czy nawet pierwszych doświadczeń w pracy, gdzie też były tego typu stosunki. Natomiast osoby, które tutaj są urodzone, miały były po prostu w innym kontekście. Też od Inną najmłodszych edukację lat i oni wychowane, tak. nie mają żadnego problemu, żadnych zahamowań, żeby podejść do kogoś, kto jest może 3 stopnie rangą wyższy w organizacji i usiąść obok. Natomiast może jeszcze dodam, że to jest taka skala, bo z kolei w kulturze japońskiej jest ta hierarchia jeszcze większa. I jeszcze bardziej trzeba umieć czytać między wierszami. Pewna etykieta jest naprawdę niesamowicie rozbudowana i ważna, kto gdzie siada. Więc gdzieś tam jesteśmy wszyscy na jakimś kontynuum kulturowym. Myślę, że chyba podobałoby mi się tam i łatwiej wbrew pozorom byłoby mi się chyba tam odnaleźć niż w realiach holenderskich. Nie wiem. Dlatego Takie mi na moje przykład, wrażenie. tak, mi na przykład bardzo łatwo się pracowało w Niemczech. To jednak pod tym względem, jeżeli chodzi o hierarchię, jest bardzo proste, a poza tym, co sobie bardzo cenię w tej niemieckiej kulturze, to wysokie standardy. Tam naprawdę, jeżeli ktoś jest specjalistą od czegoś, to jest bardzo dumny z tego, chce wiedzieć wszystko na ten temat i to widać nieważne, czy ktoś jest lekarzem, czy menedżerem, czy kelnerem. Kelner też zna menu wie dokładnie wszystko o tym, co jest na menu i jest profesjonalny w swoim zawodzie i jest dumny z tego. I to jest piękne. Tego czasami mi w Holandii brakuje tych standardów. Czasami wydaje mi się, że to jakoś tak jest za pewnych zbyt elastycznie, czy zbyt na luz. Tak, ja w ogóle też lubię traktować ludzi, którzy faktycznie są na jakimś wyższym stanowisku, bądź są specjalistami z takim szacunkiem, a nie jakiegoś, nie wiem, kolegę, czy no nie wiem, osobę jakąś zupełnie obcą dla mnie, której kompletnie nie znam. To już chyba też właśnie w polskiej kulturze jest tak, że jednak albo do osób starszych, albo do jakichś bardziej doświadczonych podchodzi się po prostu z szacunkiem odpowiednim, nie? Tak. Do osób starszych, do osób, które są autorytetem. I to właśnie osób, chyba w krajach azjatyckich też ta kultura jest jeszcze bardziej właśnie, tak wspomniałaś. W Azji jest to jeszcze bardziej rozwinięte i wydaje mi się, że to jest akurat bardzo piękna cecha. Trudno jest w ogóle dzisiaj międzypokoleniowo. Nie mówię, że kiedykolwiek było łatwo. Natomiast teraz, jako że wszystko tak przyspiesza i każde nowe pokolenie jest o tyle inne, w zupełnie innych okolicznościach już dorasta niż poprzednie, że te różnice międzykulturowe mogą dzielić zamiast łączyć. Więc wydaje mi się, że ta akurat cecha, żeby mieć szacunek i słuchać się nawzajem i wykazywać zainteresowanie, że to jest piękna cecha. I potrzeba nam w dzisiejszym świecie, w każdym kraju. Wróćmy do Europy. Czym twoim zdaniem ludzie w obecnych czasach, właśnie w tym natłoku informacyjnym, w czym ludzie się najczęściej gubią i co jest dla nich największym wyzwaniem? Stres czy zaburzenia uwagi, wypalenie, ten ogólny chaos informacyjny? Co im najbardziej przeszkadza i ewentualnie jak mogą chociaż ciut wyjść z tego? Dużo wyzwań mamy. Bardzo dużo mamy wyzwań przed sobą. Niestabilność polityczną, ekonomiczną, ogromne zmiany, jeżeli chodzi o pracę, o sztuczną inteligencję, która chodzi i naprawdę zmienia struktury, które przez dziesiątki lat się jakoś tam ukształtowały. Więc bardzo, bardzo dużo wyzwań przed nami stoi. O czym czasami zapominamy, że nasza biologia nie do końca nadąża za tym wszystkim. Czyli jeżeli chodzi o uwagę, o umiejętność koncentracji, o to przebodźcowanie,
o ilość informacji, która do nas dociera, nam się wydaje, że my mamy kontrolę nad telefonem, czy nad iPadem, czy nad mediami socjalnymi, że to my decydujemy, kiedy włączamy, kiedy wyłączamy. Natomiast to są tak skomplikowane mechanizmy, nad którymi setki psychologów i naukowców pracowało, żeby tak naprawdę kupić naszą uwagę. Bo jeżeli kupią naszą uwagę, im więcej naszego czasu jest poświęcone patrywaniu się w ekran, czy klikaniu gdzieś, no to jest dalej monetyzowane i sprzedawane jako data. I jeżeli coś jest za darmo, nic nie jest za darmo, to ceną jest nasza uwaga i dane, które firmy zbierają z tego i dalej oczywiście użytkują dalej, żeby sprzedawać reklamy i różne produkty. Dokładnie Więc wszystkie te, nie wiem, Facebook i Instagram, wszystko jest darmowe. W Nic nie cudzysłowie, jest darmowe. ale właśnie płacimy swoją uwagą i tym, że po prostu patrzymy na ekran 5 minut, a minęły 3 godziny. tak jest. Nic nie jest za darmo. Jeżeli coś jest za darmo, to trzeba się zastanawiać, jaka faktycznie jest cena. Tego zawsze jest jakaś cena. To są firmy. One operują na zysku. To nie są organizacje charytatywne, więc trzeba mieć tego pełną świadomość. I wydaje mi się, że tutaj właśnie nawet nie wiem, gdzie zacząć to rozpakowywać, bo faktycznie presja jest ogromna. Ludzie tej presji nie wytrzymują często. Ja pracuję w większości z osobami, które nie pochodzą z Holandii. Po holendersku też pracuję, ale większość jednak osób, z którymi prowadzę rozmowy, to albo Polacy, albo większość tych rozmów odbywa się po angielsku. Więc to są osoby, które nie mają tutaj rodziny bliższej. Rodzina jest gdzieś daleko, jest w innych realiach, inne tematy jakby są dla nich relevantne. To takie słowo nie do końca polskie, ale polskie już chyba. Nie potrafią też czasami poradzić, albo te rady, które dają, są nieadekwatne do tego kontekstu tutejszego. Więc jakieś wyobcowanie, jakaś samotność, często no takie wykorzenienie też. I tęsknota za pewnymi rzeczami, ale też niemożliwość powrotu. Więc to jest chyba jeszcze dodatkowa trudność Tak pomiędzy młotem a kowadłem trochę. życia emigranckiego, że jest się nie do końca u siebie tu i tam też już nie do końca. Natomiast może ogólniej patrząc na zmiany i świat pracy, wydaje mi się, że faktycznie tempo i różnice kulturowe typu czasami to, czego się nauczyliśmy w naszym własnym kraju, te strategie nie działają tutaj. I to też dużo widzę u emigrantów, że to w pewnym momencie jakoś się nie styka. Chociażby te aspekty, które już wcześniej omówiliśmy. Mhm. Więc i wtedy brak narzędzi, niezrozumienie i pojawia się jakieś dalsze wyobcowanie czy ocenianie. Więc chyba książkę by można napisać na ten temat. Są zresztą książki na ten temat, bardzo wiele. Ale żyjemy w skomplikowanym świecie. Żyjemy w skomplikowanym świecie bardzo. No może zawęźmy troszeczkę o social media i całą taką branżę technologiczną. Jak to wpływa na nasze samopoczucie i takie codzienne funkcjonowanie? Fatalnie wpływa. Jest bardzo dużo eksperymentów i badań naukowych i publikacji naukowych, które badają współzależność depresji i czasu spędzonych na mediach socjalnych. Nawet idąc dalej, samobójstw i czasu spędzonego na mediach socjalnych. Czego mi się wydaje, że faktycznie nam brakuje w dzisiejszym świecie, to prawdziwych relacji. I w zeszły piątek byłam na takim Amsterdam Business Forum, gdzie jednym z głównych mówców był Simon Sinek i jego temat był o przyjaźni.
o samotności, o tym mamy tysiące jakichś followersów, tysiące znajomości, przyjaźni na mediach socjalnych, ale tak naprawdę, jeżeli coś się dzieje w życiu takiego, że jest nam bardzo trudno, ile jest osób, do których możemy zadzwonić? Do kogo można by zapukać w środku nocy i ta osoba otworzy drzwi i nas przyjmie? Do ilu osób możemy pójść zarówno z czymś trudnym, jak i z ogromnym sukcesem? Ile osób jest w stanie ten nasz sukces przyjąć i się nim cieszyć, zamiast zazdrościć, czy zamiast od razu nas próbować sprowadzić do poziomu? Więc takie osoby, które są w naszym otoczeniu i można na nie liczyć zarówno tak na dobre i na złe, to są naprawdę niezmiernie cenne. Taka stabilność w relacjach. I relacje potrzebują czasu. Potrzebują czasu, żeby je zbudować, czasami trzeba wyjść z domu, kiedy pada, jest fatalna pogoda i nie chce nam się, czy trzeba wsiąść na rower, czy w samochód, czy metro, tramwaj i gdzieś pojechać na drugi koniec miasta. Więc czasem też jakieś wyrzeczenie są potrzebne, żeby tą przyjaźń zbudować. Nigdy nie widziałem żadnych takich porównań, powiedzmy, jak było przed erą social mediów, a jak jest teraz, ale tak z moich subiektywnych odczuć, no to jest różnica ogromna. Bo Tak. to, co z tego, że mamy, nie wiem, na Facebooku 500 znajomych, czy niektórzy tam, nie wiem, 2000 i z kimś piszemy sobie z 10 osobami w ciągu godziny, jak faktycznie w takim życiu realnym jesteśmy kompletnie sami. Mhm. No i to Więc jest przykre strasznie. Na to warto spojrzeć, bo ja też mam rodzinę za granicą i to jest super, że możemy w jakiś tam sposób się dzielić zdjęciami i wiemy, co się u siebie dzieje. Więc są naprawdę fantastyczne funkcjonalności. Ale nigdy to nie zastąpi prawdziwej relacji. Tak, ale prawdziwe doświadczenia, prawdziwe wspomnienia, które budujemy gdzieś tam, czy przy ognisku, czy na wakacjach, czy w knajpie na rozmowie, no to się tylko wydarza w życiu prawdziwym. I tylko one zostają w pamięci, tak na dobrą sprawę. Tak też myślę, że raczej chyba mało osób będzie żałowało gdzieś pod koniec życia, że nie spędziło więcej czasu na Instagramie, czy TikToku, czy Facebooku, czy jakichkolwiek innych platformach, ale raczej myślę, że dużo osób żałowałoby, że nie pojechało na jakiś wyjazd ze znajomymi, czy nie dotarło na, nie wiem, na ślub czyjś, czy nie było na urodzinach. Częstą wymówką jest nie mam czasu, ale to wiesz, wystarczy wejść w ustawienia telefonu, sprawdzić ile czasu spędzamy przed ekranem, nie? Ja robię takie doświadczenie, taki eksperyment czasami, bo przemawiam czasem na konferencjach i się dzielę taką wiedzą trochę z psychologii mediów właśnie, bo to był jakby mój dział, tym się zajmowałam w trakcie mojej kariery w korporacjach. I psychologii. I robimy sobie taki eksperyment. Czy faktycznie sprawdzanie na przykład wiadomości nam służy? I eksperyment jest taki bardzo konkretny. Zapraszam wszystkich, żeby wstać na minutę i przez minutę konsumować media. I później zadaję kilka pytań. Czy po tym eksperymencie czujesz się, że masz kontrolę nad sytuacją? Jeżeli nie, to proszę, żeby usiąść i wtedy większość już siada. Czy czujesz, że wiesz, co masz dalej zrobić? Kolejna grupa siada. Czy masz nadzieję? Więc jest cała seria pytań i na ogół pod koniec tych pytań wszyscy siedzą. Więc to jest takie doświadczenie, może można samemu sprawdzić, czy mi to służy. Czy czuję się lepiej? Czy mam jakąś konkretną wiedzę z którą coś mogę dalej zrobić?
Czy to może być ten fear of missing out, ten FOMO tak zwany, że boimy się, że coś nam ucieknie, coś nas ominie? Ale media, zwróć uwagę, media są skonstruowane właśnie, karmią się lękiem. Jeżeli nawet przeczytamy nagłówki gazet, nie szukając koniecznie już w mediach takich cyfrowych, nawet w zwykłych gazetach, nagłówki gazet karmią się strachem. Czym jeszcze się karmią? Tym, że historia tak naprawdę nigdy nie jest zakończona. Nigdy nie ma takiego closure. Czyli nie mamy takiego poczucia, że jest koniec, już wiem, mogę zamknąć ten rozdział i mogę dalej iść w świat. Nie, trzeba następnego dnia sprawdzić albo kolejną edycję mediów, albo kolejną gazetę, albo teraz media są 24/7 i tym się właśnie karmią, że my co chwilę wracamy, bo raz na jakiś czas zdarza się pozytywna wiadomość. I ta nadzieja nas właśnie motywuje. Dzięki tej nadziei wracamy. Ale to jeszcze wydaje mi się, że dochodzi taki aspekt, że jakby nasz mózg stara się, żebyśmy przeżyli, żebyśmy byli bezpieczni. I też jakby przeglądając takie wiadomości, może właśnie to nam de facto nie daje poczucia bezpieczeństwa, ale to nam daje takie poczucie, że po prostu wiemy, co się dzieje. Tak, takie złudne poczucie, że wiemy, co się dzieje. Przeczytając, jak czytamy te wiadomości, no to w zasadzie jest na odwrót. Jeszcze większy lęk, jeszcze większe rozproszenie, jeszcze większą beznadzieję czujemy i tak naprawdę oglądając jeszcze życie innych ludzi z mediów, jeszcze stwierdzimy, że oto my w ogóle do dupy jesteśmy. Tak, no bo ten obraz, który my widzimy w mediach socjalnych, to jest oczywiście obraz, nad którym Photoshop mocno popracował. Jest z wakacji. Popatrzmy nawet na wakacje. W ogóle pierwsza praca to było pilotem wycieczek zagranicznych. Zaczęłam na studiach już te podróże. I to była taka fajna metoda, żeby jako studentka móc trochę świata zobaczyć. Więc popatrzmy na ten cały może turystyczny sektor, który się karmi marzeniami, sprzedaje marzenia. Wszystkie zdjęcia w folderach są piękne. I tak samo wyglądają zdjęcia na mediach socjalnych, plaże, posiłki w pięknych restauracjach, niesamowite widoki. Nikt nie postuje jakoś o komarach, o tym, że było niewygodnie, czy że hotel faktycznie nie był taki jak w katalogu, czy że się z kimś pokłócił w ogóle na wakacjach. Więc dostajemy jakiś tam wycinek, niecały 1%, najpiękniejsze wyedytowane i nam się wydaje, że taka jest rzeczywistość, że całe wakacje były takie. A to, że ktoś stał w korkach przez ileś tam godzin, czy że samochód się zepsuł po drodze, tego nie widzimy, bo o tym nikt nie pisze. Dokładnie, ale znowu z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę jakieś newsy, to zawsze samo najgorsze tam jest mówione. Tak, dlatego że chcemy mieć kontrolę. Przyciąga naszą uwagę najbardziej chyba. Tak, czyli to apeluje do naszego mózgu i do tego instynktu przetrwania, o którym mówiłeś, instynkt samozachowawczy. Chcemy wiedzieć, co się dzieje, żeby mieć ten sygnał i móc się zachować. No, jeżeli jest pożar, no to trzeba się ewakuować. Więc my szukamy tych sygnałów, żeby zachować... Gdzie i jak mamy się odnaleźć w otaczającym nas świecie. Tak, natomiast niestety w mediach nie dostajemy tych instrukcji. Nie ma tego instruktażu, tego brakuje i dlatego wracamy ciągle. Jest tylko taki sygnał ostrzegawczy dla nas i nic poza tym. Tak, natomiast jeżeli tych sygnałów ostrzegawczych jest za dużo i one są ciągle, no to żyjemy w chronicznym stresie. Nie ma rozwiązania, nie ma tego światełka na końcu tunelu. Ciągle dochodzą nowe sygnały o nowych niebezpieczeństwach. No i w pewnym momencie... Przyzwyczajono nas jakby do życia w pełnej, w takiej gotowości na coś, co de facto może w ogóle nie nadejść. I tutaj warto wyważyć, ile... To nie jest tak, że media w ogóle są złe. Wszystkie media są złe. Natomiast warto naprawdę popatrzeć na jakość swojego życia, swojego świata wewnętrznego
jak się czujemy przed tym, przed wiadomościami, jak się czujemy po wiadomościach, czy możemy coś z tym konkretnego zrobić, czy to tylko powoduje jakieś stany lękowe i depresyjne. I na tej podstawie, na podstawie własnych odczuć, własnego doświadczenia dokonać jakichś decyzji, może nawet zmian. Jakie wewnętrzne blokady widzisz u swoich klientów najczęściej? Czym się mierzą? Mają problemy? Czasami jest ten lęk przed zmianą. I to jest taki smutny paradoks, dlatego że status quo wydaje się bezpieczniejszy niż zmiana. Mhm. Mimo że status quo jest złe. Na przykład jest jakaś bardzo toksyczna sytuacja w pracy. No ale jest ta praca. I wyjście z takiej sytuacji jest naprawdę bardzo trudne, więc czasami to wymaga jakoś tak przeformatowania i spojrzenia na sytuację długoterminowo. Okej, może krótkoterminowo faktycznie zmiana tej pracy się wiąże z jakimś stresem, ale długoterminowo może być lepiej. Zamiast krótkoterminowa wygoda, brak zmiany, status quo, ale długoterminowa cierpienie w zasadzie, czy brak perspektyw, czy brak rozwoju. Więc moja praca pomaga właśnie chyba zmienić perspektywę widzenia, czasami z tej krótko na długoterminową. Pomaga, wydaje mi się też, w momencie, kiedy zmiana zawsze jest trudna. Nawet zmiana na lepsze jest trudna. A w ogóle tak przerwę ci. Czy miałeś na przykład w życiu jakąś zmianę, która de facto wyszła na gorszą? Ja na przykład nie. Tak długoterminowo patrząc. Długoterminowo nie, natomiast krótkoterminowo tak, na pewno. Nawet nie szukając dosyć niedawno, sprzedawałam mieszkanie, mój partner także, i szukaliśmy czegoś nowego. Oczywiście to nowe miało być lepsze. Lepsze od sumy dwóch. Natomiast rynek mieszkaniowy w Holandii jest jaki jest. I okazało się, że żadna doza optymizmu ani jakiejś takiej mocnej, wzmożonej akcji. Niestety nie daliśmy rady znaleźć czegoś na czas. Na czas mówię, że jedno mieszkanie było sprzedane, drugie było sprzedane, a trzeciego jeszcze nie było na horyzoncie. Więc nie udało się tego tak dokładnie na zakładkę zrealizować. I faktycznie to tymczasowe mieszkanie, gdzie żeśmy na pół roku wylądowali, było gorsze niż poprzednie. Była gorsza sytuacja, ale z taką świadomością, że to jest krok do tyłu, po to, żeby zrobić 3 kroki do przodu. Więc to jest tak, czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby móc się odbić do przodu. De facto z perspektywy takiej długoterminowej i tak wyszło na... Z perspektywy długoterminowej tak, ale zdarza się tak, faktycznie się zdarza, że czasami jakaś decyzja prowadzi do gorszego miejsca. Każda akcja... A to chyba nawet czasami lepiej zrobić krok wstecz, właśnie żeby nabrać rozpędu i... Czasami jest taka teoria, u niektórych czasami się sprawdza. Uważam, że to nie jest tak jak prawo grawitacji, nie działa zawsze, ale czasami trzeba jakieś dno złapać, żeby się móc odbić od niego. Czasami niektórym jest to potrzebne, żeby sobie uświadomić, że teraz trzeba się ruszyć i to może mobilizować do zmiany. Lepiej oczywiście bez łapania tego dna. Dlatego ja się zawsze cieszę, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i w zasadzie wszystko jest okej w życiu i chce do lepszego jeszcze miejsca wychodzić, zamiast kiedy faktycznie już się dużo rzeczy posypało i trzeba to na nowo poskładać. A jakie wyzwania na przykład mają ekspaci z Polski, tutaj w Holandii na przykład? Kulturowo wydaje mi się, że rodziny inaczej działają tutaj. Gościnność inaczej funkcjonuje. Indywidualizm. Bo ja tutaj na przykład też mocno zauważyłem to, o czym na samym początku mówiliśmy, o tej takiej jakby hierarchii, że jak do kogoś do domu idziemy, no to jednak nie jesteśmy u siebie, więc czujemy jakiś taki respekt. Ja tam jestem gościem. A w przypadku Holendrów
Mam takie mieszane uczucia, czy oni faktycznie tak samo myślą jak my. Chyba nie. Wydaje mi się w ogóle, że tutaj jest mniejszy protokół, jeżeli chodzi o wizyty u kogoś w domu. Nawet rodzina... Mniej tylko savoir vivre tutaj tak, jest jakby. protokołu jest mniej. Jest mniej protokołu. Każda rodzina oczywiście ma jakieś tam swoje zasady, jak wypada, jak nie wypada, ale to jest mniej rozbudowane i jeżeli człowiek zawsze był w gościnie i był przyjmowany w pewien sposób i ma jakieś takie poczucie, tu się dobrze czuję, tu się czuję bezpiecznie i nagle ląduje w domu z innej kultury, gdzie no, może faktycznie dostaje kawę i ciastko i to jest takie wszystko bardzo casual, bardzo bez rozbudowanego protokołu, to może się czuć, że może się po prostu bardzo źle czuć w tym. Nieswojo wręcz. Może się nieswojo czuć, że oni tak może wcale się nie cieszyli na moje przyjście, bo nie nakryli stołu, czy nie zostałem zaproszony, żeby zostać na kolację, czy że to była taka bardzo krótka wizyta. Ale to jest faktycznie, no to jest inna kultura. Kiedyś rozmawiałam z osobą z Iranu i bardzo mi to dało do myślenia, bo ona z kolei powiedziała, mi się tutaj tak bardzo podoba w Holandii, bo jak mamy gości, to nie trzeba się tak stresować. Mówię, że to jest takie fajne, bo to jest takie na luzie i wszystko jest okej. I nie trzeba gotować przez 3 dni, bo u nas to jest, zanim przychodzą goście, to trzeba cały dom posprzątać, trzeba przygotować nie wiadomo jakie potrawy i stoi się przez 3 dni w kuchni. I później ta wizyta tych gości jest też taka, że w zasadzie osoba, która przyjmuje gości, w ogóle nie ma dla nich czasu, bo tylko się zajmuje serwowaniem jakichś dań i nie ma czasu na rozmowę. Więc to też można sobie spojrzeć, okej, co jest fajnego w tym innym sposobie? Może faktycznie jest to bardziej... Jest w tym też coś, co chyba jest w tym coś pozytywnego. Ale paradoksalnie powiem ci, że właśnie no już pomijając to gotowanie przez 3 dni, to moje takie wspomnienia z dzieciństwa, to jak ktoś do nas do domu przychodził, to zawsze był jakiś taki stres, sprzątanie, szykowanie, wieczny jakiś taki, nie wiem, może niepokój to złe słowo, ale wiesz, czuć było tą taką atmosferę, że jest jakiś taki stres w powietrzu. Tak. Zobacz, to jest gość w domu, Bóg w domu, czyli gość w Polsce ma naprawdę bardzo, jest bardzo uprzywilejowany, tak. I to jest bardzo piękne w kulturze polskiej. Wydaje mi się, że w ogóle osoby, które miały możliwość doświadczenia różnych kultur, to jest możliwość nauki o swojej kulturze, bo jeżeli tylko mieszkamy w jednym kraju, to tylko jedną rzecz znamy i nam się wydaje, że tak jest i to jest jedyny sposób. Jeżeli doświadczymy czegoś innego, to możemy się zastanowić, okej, jest nasz sposób jest dobry, jest ich sposób też jest dobry. I wtedy można też zacząć świadomie dokonywać pewnych wyborów, który jest mi bliższy, który jest w danej mi bliższy, a może sytuacji wykorzystać. Tak, a może czasami tak, a czasami tak. Może w zależności od tego, kto przychodzi. Ale może też się pojawić coś takiego, faktycznie, bardzo fajnie by było mieć takich gości, żebym ja jako osoba przyjmująca też mogła w tej rozmowie uczestniczyć, a nie tylko biegać od kuchni do stołu. I wtedy stworzyć sobie takie warunki, żeby to było możliwe, jeżeli taką mamy potrzebę. Być bardziej flexible. Więc to jest chyba fantastyczna możliwość wyboru, że można świadomie jakieś wybory dokonywać. A czy ludzie w Holandii jakoś w inny sposób podchodzą do coachingu niż w Polsce? Ta kultura tutejsza jakoś bardziej chyba przesiąkła tą amerykańską kulturą i
Coaching w ogóle wywodzi się właśnie ze Stanów Zjednoczonych. To się zaczęło bardziej jako coaching, to executive coaching, czyli osoby na bardzo wysokim stanowisku, w Czyli zarządzie. wtedy jakby ten coach też pełni funkcję takiego doradcy? Tak. Jakby? W tym kontekście tak. Natomiast później ta funkcja coacha się zaczęła coraz bardziej demokratyzować i później już też taki średni management miał swoich coachów, później w zasadzie wszyscy, dzisiaj wszyscy. I ja bardzo ubolewam nad tym, że akurat to jest w Holandii profesja nieregulowana, co znaczy, że każdy może się nazwać coachem. Każdy może, dla słuchających, każdy może w tej chwili wejść na swój profil LinkedIn i sobie napisać, czym się zajmuje, kim jest, że jest coachem. Ale to jeszcze paradoksalnie była u mnie parę odcinków temu Kasia i ona mówiła, że są też szkoły dla coachów. Są jakieś książki dla coachów. To mi w ogóle głowa eksplodowała. Są. Ja też tą całą ścieżkę szkolenia i certyfikacji przeszłam. Ja sobie wybrałam taką tradycyjną szkołę tutaj w Holandii, w Brabancji, która się nazywa Associatie for Coaching. Funkcjonuje od ponad 30 lat, więc to nie jest jakiś Instagram influencer, który tutaj, nie wiem, mieszka na Bali, ma lat 23. Kurs z tego, jak ta platforma się nazywa. Tak. Wiem, o czym mówisz. Nie chcę żadnych nazw wymienić, tak, ale bo wiadomo, nie o co lubię, chodzi. Coś na U. nie lubię jakby o nikim źle mówić. Natomiast zatrzęsienie jest tego i faktycznie jest tych coachów bardzo dużo. Niektórzy są bardzo wąsko wyspecjalizowani. Ja akurat, mi to nie pasuje, dlatego że uważam, że narzędzia działają do różnych tematów, różnych pytań. Natomiast ja bardzo odpowiedzialnie podchodzę do tej pracy, bo to jest praca z człowiekiem i ta osoba naprzeciwko mnie podejmuje ważne życiowe wybory. Więc ja to biorę naprawdę bardzo, bardzo z dużą odpowiedzialnością. I dlatego też z pełną świadomością chciałam te kursy, certyfikacje przejść. No bo jakby reklamacji ciężko uwzględnić, prawda? Pewne wybory są nieodwracalne. Pewne wybory życiowe są naprawdę nieodwracalne. Więc, ale to się zgadza ze mną, z moimi wartościami. Ja lubię się uczyć, więc to chyba też jakoś naturalnie, że w tą stronę poszłam i zamiast być samozwańczym coachem, faktycznie przeszłam ten cały proces certyfikacji. Czy często zdarzają ci się na przykład osoby, które w ogóle same nie wiedzą, czego chcą? Bardzo często. To chyba plaga taka w dzisiejszych czasach, prawda? Bardzo często, bo wszystko jest możliwe dzisiaj. Wszystkie ścieżki są możliwe. Media socjalne też nam pokazują, że wszystko jest możliwe. Jakieś stereotypy odnośnie ról społecznych też już nie są takie ważne czy takie mocne. I bardzo często właśnie w tym morzu różnych wyborów ludzie się gubią. I to jest dla mnie akurat jako coacha to jest trudne, dlatego że jeżeli ktoś sam nie wie, to jest w zasadzie niemożliwa praca. Albo trzeba faktycznie zacząć od tego, żeby ta osoba wykreowała sobie wizję tego, co chce stworzyć w swoim życiu. Jaką zmianę chce wprowadzić, do czego chce dążyć. I czasami tutaj trzeba głębiej popracować nad na przykład jakie są wartości, jakie jest życie zgodne z wartościami tej osoby. Ja chyba ostatnio słyszałem właśnie o taki tip, że jeżeli nie wiesz, co chcesz, to żeby przynajmniej na kartce napisać to, czego nie chcesz. Tak. I to już ułatwia. To jest świetna metoda, bo to jest, ja czasami tak mówię na to, masz taki ten ołówek, Apple Pen chyba, w ręku. Nie, to jakiś zamiennik, ale działa podobnie. Jeżeli go jako instrument dydaktyczny użyjemy, to na jednym końcu, może tam gdzieś to światełko świeci, jest to, czego nie chcesz. I to już wiesz. Czyli wiesz, czego nie chcesz. I jako, że wiesz, czego nie chcesz, to po tej linii tego ołówka, po przeciwnej stronie jest to, czego chcesz. Więc w ten sposób można też pracować. Na przykład, jeżeli ktoś nie chce
nie chce pracy rutynowej. Bardzo mu to przeszkadza, że ciągle robi to samo i w kółko jest to samo. No, jeżeli użyjemy naszego instrumentu dydaktycznego, co to może mówić o tym, czego chce? Może chce być bardziej kreatywny, może chce być bardziej wolny, może chce mieć mniejsze ramy, może chce samemu coś stworzyć, wymyślić i zrealizować. Więc coś, co już nie gra i wiemy, że nam to nie pasuje, to też jest dobry punkt startowy. Tylko nie trzeba się na tym koncentrować, co nie gra. Sztuka polega na tym, żeby nie koncentrować się na tym, co nie działa, co nie gra, co nam nie pasuje, co jest nie tak, tylko użyć ten punkt jako punkt odniesienia i zacząć patrzeć w tym kierunku tego, gdzie chcemy pójść, czego faktycznie chcemy. Też ostatnio właśnie słyszałem, że 90%, nie będę strzelał, w ogóle 90% chyba procent naszych myśli jest skupionych na tym, czego nie chcemy, na jakichś takich, rzeczach, które nam kompletnie nie służą, a w ogóle powinno być na odwrót. Powinniśmy się skupić na tym, co chcemy, co jest nam przydatne, co chcemy, żeby nam się w życiu wydarzyło, a nie na tym, czego chcemy uniknąć. Na tym polega praca nad sobą, bo jeżeli pójdziemy na automatycznym pilocie, to faktycznie nasz mózg jest doskonały, ale też nie do końca doskonały, więc czasami musimy nad tym pracować świadomie, że koncentrujemy się nad tym, co nie działa. Na przykład, dam ci przykład bardzo konkretny. Jeżeli boli cię ząb, gdzie idzie twoja uwaga? Na bolący ząb. Na bolący ząb. Nieważne, że to jest jeden ząb, że cała reszta ma się świetnie, że oczy, głowa, ręce, wszystkie organy wewnętrznie mają się świetnie, jesteś w świetnej kondycji fizycznej. Uwaga idzie na ten bolący ząb. Tam, gdzie mamy jakiś deficyt, tam cała nasza uwaga idzie. Tak. No i to jest oczywiście nasz instynkt przetrwania, ale wiedząc o tym, trzeba też pamiętać, że nasza uwaga faktycznie ucieka. Ucieka tam, gdzie coś nam nie pasuje, gdzie nas coś uwiera, gdzie coś nas boli. Jeżeli cała nasza uwaga ucieknie tam, to nie będziemy w stanie się z tego wybić i pójść tam, gdzie faktycznie będzie nam lepiej. Jak taką uwagę można odzyskać? Masz jakiś tip, jakąś poradę? Małymi krokami. I uważać też na, taka jest popularna, wydaje mi się, metoda, dzięki też tym całym mediom socjalnych, żeby na wszystko patrzeć pozytywnie. W to też nie wierzę, bo to jest jakieś zaprzeczanie rzeczywistości. Jeżeli coś nie gra, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. To nie gra. Na przykład mój stan konta jest nie tam, gdzie powinien być. Czy moja jakość życia, czy moje mieszkanie, czy praca, czy relacje. Trzeba popatrzeć na to, gdzie jesteśmy i dokonać takiej oceny, ale też nie ugrzęznąć w tej ocenie. Żeby za dużo temu energii nie poświęcać, bo nas to wciągnie i będziemy tylko nad tym myśleli. I wtedy faktycznie trzeba siłą woli nieraz skoncentrować się na tym, gdzie ja chcę iść, co chcę, jaki może być kolejny krok. Jak mogę chociaż centymetr się posunąć w dobrym kierunku. I czasami faktycznie, bo tutaj masz taką piękną płytę winylową, nasz mózg też się trochę potrafi zaciąć, więc w kółko te same myśli i rozmowa z kimś takim jak coach faktycznie może pomóc z tych brust, takich już wyżłobionych, gdzie nam się ta płyta zacięła, się przenieść na inną piosenkę, na bardziej pozytywną piosenkę. Ładna analogia. Powiedz jeszcze tak, co to jest kompas wartości? Jak można go zbudować, wdrożyć do swojego życia i w czym on może nam pomóc? Każdy mamy kompas, każdy człowiek ma swój kompas. Ten kompas się kształtuje
Jest taka teoria wartości, że on się kształtuje na różnych fazach. Najpierw kiedy jesteśmy dzieci, to jest dr Morris Massey, który tą teorię wartości stworzył i jako dzieci obserwujemy otoczenie i w zależności od otoczenia pewne rzeczy kopiujemy. Na tej zasadzie właśnie bardziej osmozy, czyli jakoś nasiąkamy tam. I to jest tak od 0 do 7 lat. Później się zaczyna taki bardziej świadomy już okres, kiedy idziemy do szkoły i mamy też inne wzorce. Taki okres socjalizacji, gdzie szkoła wchodzi, różne doświadczenia mamy też z rówieśnikami i tam też się nasze wartości kształtują. Więc nie tylko nasi rodzice, ale może nawet też sąsiedzi, czy rodzice naszych kolegów, koleżanek z podwórka, czy ze szkoły. Jest taka świetna książka Dobry ojciec, zły ojciec, chyba takie jest tłumaczenie, autorstwa Roberta Kiyosaki, gdzie o tym właśnie jest ta cała opowieść, że mały Robert miał swojego przyjaciela i ojciec jego przyjaciela był przedsiębiorcą. Natomiast ojciec Roberta był takim bardzo typowym przedstawicielem klasy średniej, pracował na uniwersytecie i ten chłopiec właśnie mając styczność z 2 różnymi wzorcami mógł porównać. Więc to jest taki okres, gdzie zaczynamy faktycznie porównywać różne postawy. No i później dalej wychodzimy do życia i pierwsze nasze doświadczenia w pracy też są takim okresem, kiedy te wartości się dalej kształtują. Jest to w zasadzie, więc to nie jest tylko tak, że bierzemy od naszego środowiska, ale wszystkie nasze doświadczenia nas też kształtują. Czyli na przykład jeżeli doświadczyliśmy niesprawiedliwości, to może się zdarzyć tak, że ta sprawiedliwość się w nas mocno obudzi i będziemy dalej w życiu chcieć walczyć o to, żeby było sprawiedliwie. Jeżeli ktoś nas oszukał, to żeby było uczciwie. Więc mamy taki wewnętrzny kompas i w zasadzie wartości, jeżeli by się je wymieniło, to wszyscy się zgodzą, że tak, to są pozytywne wartości. A tylko na papierze. Bo czasami ciężko to jakby wprowadzić w życie. Tak, natomiast nie wszyscy mamy ten sam taki gradient, czyli to, co ja mam na samej górze, to możesz mieć gdzieś niżej. Jeżeli sobie będziemy teoretycznie rozmawiać, to owszem, zgodzimy się, że to jest pozytywne, natomiast tak czy owak twoje wybory życiowe będą dyktowane tym, co u ciebie jest u góry, a moje wybory życiowe będą dyktowane tym, co ja mam u góry. Czyli jeżeli jedna osoba sobie ceni wolność ma u samej góry, a inna osoba, nie wiem, może ceni sobie jakąś strukturę, to będą zupełnie inne wybory dokonywać. Osoba, która... Dla jednej będzie wolność bez względu na wszystko, tak. A ta druga, wolność, ale... Wolność jest dobra. Potrafi ją zaakceptować, tak. Ale jakiś tam... Konstytucji, owszem, tak. Natomiast ta osoba będzie nie wolała... jest to priorytet dla niej. Będzie wolała być w jakichś strukturach, tam się będzie lepiej realizować, będzie się czuć bezpiecznie i nie będzie za wszelką cenę do tej wolności dążyć. I dlatego też nie jest tak, że korporacje są złe albo samozatrudnienie jest złe. Sztuka polega naprawdę na tym, żeby wiedzieć, co jest dla mnie dobre, co mi służy, gdzie ja mogę swój potencjał realizować i takie środowisko znaleźć, a jeżeli się nie da go znaleźć, to stworzyć, które nam służy. Służy naszej misji, gdzie możemy się przyczyniać do czegoś lepszego i większego niż my sami. Tak, w to ja głęboko wierzę. A czy da się rozpoznać, co faktycznie nam służy versus nasze doświadczenia, które zebraliśmy właśnie jakieś z dzieciństwa czy z okresu dorastania?
No to są nasze jakby doświadczenia i dzięki tym doświadczeniom też kalibrujemy. Co nam służy, co nam nie służy. Tak, tylko chodzi mi o to, czy na przykład odrzucając te doświadczenia, które zebraliśmy, to skąd mamy pewność, czy jest faktycznie nasz wybór taki z głębi płynący? Czy da się to tak jakoś rozróżnić? To niemalże metafizyczne pytanie mi Trochę zadałeś. tak. Bo ja tak naprawdę uważam, że wybieramy wszelkie doświadczenia. Na podstawie własnych chyba doświadczeń, tak? Po to, żeby czegoś się nauczyć, czegoś doświadczyć. Więc to jest taki faktycznie temat rzeka. Natomiast jeżeli jakieś doświadczenia, jeżeli czegoś doświadczamy i to jest trudne, to nie znaczy, że mamy w tym tkwić zawsze. Możemy się z tego nauczyć czegoś i możemy faktycznie dążyć, mając już tą wiedzę, że to jednak nie to. Miałam na przykład wczoraj bardzo piękną rozmowę z osobą, która myślała, że chce pracować w organizacjach charytatywnych. I miała bardzo romantyczną wizję tego, jak ta praca będzie wyglądała. I zaczęła wolontariat raz w tygodniu, cały czas pracuje 4 dni na etacie, ale 1 dzień właśnie zaczęła na dużej organizacji charytatywnej pracować. I przyszła do mnie wczoraj ze łzami w oczach i powiedziała, że to nie to. To jednak nie to. I że zburzył jej się w ogóle jakiś mit tego, jak to by było. To się mówi oczekiwania versus rzeczywistość, tak? Oczekiwania właśnie versus rzeczywistość, ale na szczęście miała możliwość to zweryfikować w ten sposób, pracując sobie tam na tym wolontariacie 1 dzień w tygodniu, a nie rzucając karierę w firmie i idąc jakby na całość. Przynajmniej ma teraz świadomość, że to jest akurat nie jej ścieżka. Tak, więc to był taki mini eksperyment i z tego jak najbardziej warto się uczyć i wynieść jakieś wnioski na przyszłość, żeby lepsze wybory w przyszłości podejmować. Czy masz jakieś swoje ulubione ćwiczenie, które, nie wiem, zlecasz, zadajesz swoim podopiecznym? Mam bardzo, 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 bardzo dużo ćwiczeń. Może dla widzów, tak. Dla słuchaczy jakieś jedno. A ja od razu powiem, żeby dali później znać w komentarzu, jakim poszło to ćwiczenie. Okej. Podzielili się efektami. Jeżeli chodzi o może podejmowanie wyborów, bo o tym żeśmy trochę mówili. I chyba najbardziej powszedni problem. Powszechny, powszedni. Tak, bo często no tak, się żyjemy ludzie z tym tak borykają. Jest. Każdy codziennie z wieloma wyborami faktycznie się boryka. I możliwości jest coraz więcej i wydaje mi się, że ten problem podejmowania wyborów będzie coraz większy ze względu właśnie na coraz więcej możliwości. Może w ten sposób. Warto popatrzeć na to, jeżeli się mierzymy z jakąś decyzją. Czy ta decyzja jest łatwo odwracalna, czy trudno odwracalna? Czyli na przykład, no nie wiem, wynajem jakiegoś Airbnb na wakacje, czy pokoju hotelowego jest raczej łatwo odwracalne. Można sobie specjalne ubezpieczenie jeszcze wykupić, jeżeli ktoś faktycznie chce móc się wycofać z tej decyzji. Natomiast zakup domu, kiedy już umowa przeszła przez notariusza, wszelkie transakcje zostały dokonane, no jest dosyć trudniej odwracalne. Więc przy decyzjach warto popatrzeć na to, czy ona jest łatwo odwracalna, czy trudno odwracalna. I poza tym warto popatrzeć na to, jak dużo ona ma wpływ na życie, czy to jest faktycznie coś dużego, czy coś małego. I można sobie taką matrycę narysować. Łatwo odwracalne, trudno odwracalne, duży wpływ, mały wpływ. I teraz te decyzje, które są łatwo odwracalne i mają mały wpływ, typu na przykład, nie wiem, zakup nowych butów w internecie, które zawsze można zwrócić. Nad takimi decyzjami poświęcać mało czasu, czyli się zmobilizować, żeby je podejmować szybko. Natomiast te decyzje, które są trudno odwracalne i mają duży wpływ,
Nad nimi warto spędzić trochę czasu. Przemyśleć, Porozmawiać z kimś. przeanalizować plusy, minusy. Tak, nawet jeżeli ktoś podejmuje jakąś taką decyzję o dużej zmianie życiowej, typu przeprowadzka do innego kraju, czy zmiana zawodu, to bardzo fajną metodą jest umówienie się jest taka metoda, na 50 kaw. Znaczy, broń Boże, 50 kaw pod rząd. Natomiast umówić się z ilomaś tam osobami z różnych, które mają bardzo różny background, różne pochodzenie i porozmawiać. Po prostu mieć Żeby otwartą, poznać ich Tak. opinię. mieć otwartą rozmowę i z każdej tej rozmowy coś nowego przyjdzie, więc no to jest taka metoda faktycznie do dużych decyzji, żeby podejść świadomie i dać sobie czas i móc też czasami swoje własne myśli tak włączyć ten głośnik i na głośno przedialogować z kimś. Że cenna wskazówka. Liczę na wasz feedback. Więc jeżeli macie jakieś duże decyzje, czy małe decyzje, czy w ogóle się pojawia taki moment, że nie mogę podjąć żadnej decyzji, bo za dużo jest wszystkiego, najprostsza, tradycyjna metoda, kartka, papier, narysować i wszystko się zaczyna jakby wyjaśniać. Czasami te myśli, które się w głowie plączą za długo, taki szum tylko wywołują. Bardziej przeszkadzają niż pomagają. Tak, w momencie, kiedy coś jest czarno na biało napisane, pojawia się jasność. Więc najprostsze Ciekawa metody, wskazówka, myślę, że sam skorzystam. najprostsze metody najmocniej działają. Pytanie może kontrowersyjne, a przynajmniej temat kontrowersyjny. Czy sztuczna inteligencja może pomagać w pracy nad sobą? Może pomagać, ale zdecydowanie może pomagać. Natomiast to nie powinny być takie kule do wsparcia. Pewną ścieżkę trzeba przejść samemu, o własnych siłach. I to jest taka ścieżka, żeby na przykład wiedzieć, jakie emocje przeze mnie przepływają. Organizm mamy swój własny i tylko my jesteśmy w stanie pewne rzeczy co to jest. czuć i rozpoznać. To są indywidualne odczucia. Więc tutaj sztuczna inteligencja, wydaje mi się, nie może być taką drogą na skróty. Tutaj trzeba samemu ze sobą posiedzieć i popracować i ten swój własny świat wewnętrzny, jakąś tam mapę stworzyć i umieć się po niej lepiej poruszać, umieć nazwać, co się dzieje. I w momencie, kiedy umiemy już nazwać, co się dzieje, mamy na to słowa, no to te wszystkie large language models mogą nam pomóc, bo one pracują ze słowami. Natomiast w momencie, kiedy nie mamy słów na to, no to nie możemy z tym narzędziem też To troszkę chyba tak pracować. Jak analogicznie mamy siniaka i pytamy Google, co to jest, a on nam powie, że zaraz, że to rak pewnie. Tak, i jest jeszcze coś takiego, że czasami jedno uczucie, które z siebie wyrzucamy, to tak naprawdę jest nie do końca to uczucie, które jest pod nim. Więc często coś się manifestuje jako agresja na przykład, natomiast pod tym jest smutek. Nawet żałoba, głęboki smutek. Więc jeżeli sobie tam to wrzucimy do jakiegoś takiego LLM, do naszego okienka dialogowego, prompt, że mam problem z agresją, a nie wiemy, skąd ta agresja pochodzi, że może jest jakiś smutek, który nie mógł się... Co ją wywołuje w ogóle. Tak, nie był przepracowany, czy nie mógł się uzewnętrznić i to się uzewnętrznia jako agresja, no to też możemy zostać zaprowadzeni na manowce. Dlatego uważam, że praca ze sobą przede wszystkim jest pracą ze sobą. Żeby w ogóle w pierwszym kroku rozpoznać. Tak, i my jesteśmy autorytetem, powinniśmy zostać autorytetem i ekspertem, jeżeli chodzi o nasze wewnętrzne odczucia. W tym jest chyba pewne niebezpieczeństwo, bo tak bardzo wartko i płynnie te odpowiedzi płyną,
Czasami aż chyba za wartko i za płytko i za szybko. Pewna droga i rozwój wiążą się faktycznie z jakimiś czy trudnymi uczuciami, przez które trzeba się przekopać. I chyba też taka pułapka, że większość ludzi zaczyna traktować ChatGPT jako, no nie wiem, najlepszego przyjaciela, doradcę, Partnera psychologa. życiowego Tak. nawet też, tak się zdarza. To też jest ciekawy trend. Jesteśmy ludźmi przede wszystkim i z tym naszym ludzkim aspektem musimy pracować. Znaczy ten trend akurat to ja też widzę już, jeżeli chodzi o szkolenia, konferencje, że wszystko jest nastawione na entertainment, czyli rozrywka. Natomiast takie głębokie faktycznie, głęboka nauka, no to nie zawsze jest rozrywką. Tak jak wspominałam o medytacji. Ciężko nam się do tego zebrać po prostu. Zawsze mamy coś innego do zrobienia ciekawszego. To, co nam właśnie sprawia przyjemność, co jest lekkie, łatwiej włączyć serial na Netflixie niż... Oczywiście i zagłuszyć, czy się zająć czyimiś innymi problemami zamiast własnymi, albo zobaczyć, oj, nie mają jeszcze gorzej. Tak, porównywanie się... Natomiast też, żeby trochę lekki element przywrócić, ja jak najbardziej też wierzę w zabawę, w grę. W ogóle uwielbiam teorię gier. I uważam, że w formie gry też możemy bardzo dużo się nauczyć, więc też organizuję, to jest taka moja pasja, takie warsztaty, które opierają się na grze, czyli to jest symulacja. Symulacja życia, czy symulacja jakiejś ścieżki finansowej. Takie Simsy trochę. Tak. I to są gry zupełnie offline, planszowe, zupełnie bez komórki, bez smartfonów, przy stole, z innymi ludźmi. Jest dużo śmiechu przy tym, czasami łez. Wszystko jakby, co jest potrzebne do procesu. I uważam, że w takiej formie też bardzo szybko można pewne rzeczy przepracować. Przez doświadczenie. To jest właśnie taka nauka przez doświadczenie. I to i tak już jest zrobienie tego pierwszego kroku. Bo przeważnie potrafimy chyba utknąć w ogóle na etapie planowania, przygotowywania się przed zrobieniem de facto tego pierwszego kroku. No tak, trzeba w pewnym momencie. Ja uważam, że proces się zaczyna w tym momencie, kiedy człowiek się zdecyduje i to też, jak rozmawiam z ludźmi, to przychodzą do mnie i mówią, ale się zaczęło dziać. Od kiedy tutaj już się zapisałam na tą rozmowę, te 10 dużych rzeczy się w moim życiu wydarzyło. No bo to tak jest. Życie, jak wie, że się jest już gotowym, to nam daje nam materiał do przepracowania. Więc tak samo jest z tymi warsztatami. Pierwszy krok jest taki, żeby się zdecydować. No i wtedy się pojawiają się jakby dalsze rzeczy do przepracowania, ale to jakby to szybko się przepracowuje, szybko i lekko. Wcześniej wspominaliśmy o tej chęci spotykania się z innymi ludźmi, ale nie online, tylko w świecie realnym. Jak to można wdrożyć, wyegzekwować, żebyśmy faktycznie spędzali ze sobą więcej czasu w realu, a nie online? No tak, jesteśmy w Holandii. Różnica kulturowa też jest taka chyba tutaj, że ludzie żyją z grafikiem, z kalendarzem, planują na tygodnie, jeśli nie miesiące do przodu. Tak teraz mi się przypomina śmieszna sytuacja, bo kiedy przyjechałam tutaj, zaproszona na urodziny jakieś i poszłam na te urodziny o miesiąc za wcześnie. Naprawdę zapukałam do drzwi, jakoś cicho było, bo akurat ta osoba wyszła. Więc no to też taka różnica kulturowa, bo ktoś sobie zaplanował z wielotygodniowym wyprzedzeniem tę rodzinę. Akurat tak się chyba zdarzyło, że był piątek tego dnia, wypadał w tym samym dniu innego miesiąc wcześniej. Więc no nic, no jeżeli to działa, to zaplanować. Zaplanować weekend ze znajomymi,
i umówić się, że zostawiamy telefon gdzieś na boku. Dajemy znać rodzinie oczywiście, co się dzieje. Nie znikamy bez zapowiedzenia. Albo sobie stworzyć jakąś rutynę, że faktycznie raz czy w pierwszy piątek miesiąca idziemy razem coś zrobić. Wyjść na miasto tak zwane. Tak, to oczywiście działa, jeżeli się już kogoś tam zna. Natomiast jeżeli tych znajomości nie ma, to jest mnóstwo fantastycznych organizacji. Ja jakoś akurat bardziej operuję w tych takich kobiecych organizacjach, nawet jeżeli tutaj słuchają Polki, które są na emigracji. Jest taka organizacja Polish. Statystyki tego kanału są takie, że mniej więcej tyle samo osób słucha nas z Holandii, co z Polski. Fantastycznie. W Polsce całe mnóstwo też jest organizacji jakichś, gdzie można się spotkać i wydaje mi się, że najfajniej, jeżeli się już jest w takim etapie życia, no nie studenckim, czyli jest już człowiek, ma te 30, czy 40 lat, czy 50, to najfajniej nowe znajomości zawiązywać wokół jakichś zainteresowań wspólnych. To najfajniej działa. Hobby, pasja. Hobby, pasje. Jeżeli kogoś interesuje rozwój osobisty, wydaje mi się, że jeżeli w ogóle słucha tego podcastu, to go interesuje rozwój osobisty, więc jakieś seminaria z tego typu tematów są fantastyczne. Nawet jakieś takie spotkania online? Spotkania online też, ale mówimy teraz o takiej właśnie potrzebie rozmowy z człowiekiem w 4 oczy. Więc co ja czasami radzę jako taki hack dla osób, które może są bardziej nieśmiałe, czy są introwertykami i nie lubią takich dużych spotkań z nieznajomymi, to znaleźć sobie jakieś fajne warsztaty i pójść sobie na te warsztaty. Po tych warsztatach zawsze są jakieś drinki i można porozmawiać z ludźmi na jakiś temat, który człowieka faktycznie interesuje i jest już ten wspólny mianownik i ta rozmowa bardzo, bardzo jakoś dużo łatwiej idzie. I nie poddawać się, wychodzić do życia. To jeszcze taka wskazówka może dla tych osób, które twierdzą, że nigdy nie mają czasu. Jak one mogą wdrożyć jakiś, no nie wiem, rozwój osobisty do swojego życia? Jak one mogą troszeczkę zmian wprowadzić? Ja przynajmniej osobiście znam mnóstwo osób, które zawsze mają wymówkę, nie mam czasu. W ogóle rozwój osobisty to jest taki szeroki temat. Dokładnie, każdy troszkę inaczej to rozumie. Tak, na przykład dla niektórych tą ścieżką rozwoju osobistego jest trenowanie do maratonu. Czy karate, czy yoga. I to też jest rozwój osobisty, bo trzeba się zmierzyć ze sobą. Trzeba ze sobą pracować i się jednak stawić. Jeżeli ktoś nie ma czasu, można spróbować czas sobie wygospodarować w takich momentach, kiedy na przykład jedziemy samochodem. Można bardzo świadomie ustawić blokadę na telefonie, jeżeli chodzi o media socjalne. Można nawet już, jeżeli jesteśmy w tych mediach socjalnych, świadomie pewne kanały zafollowować, a pewne odfollowować. Po to, żeby karmić się tym, co faktycznie wspiera nasz rozwój. Uważam, że audiobooki, podcasty to jest też taki dobry hack dla osób, które na przykład podróżują czy do pracy i można nawet już rano się zacząć karmić czymś pozytywnym i inspirującym zamiast przeglądać nasz feed standardowy. Więc trochę uważam, że nawet 2 minuty, jeżeli świadomie zaczniemy dzień w pozytywny sposób, pozytywnie się programując, już potrafią naprawdę zmienić cały trajekt dnia. Uważam, że to nie jest kwestia czasu. Jest takie powiedzenie też o podróżach Paulo Coelho, że podróże to nigdy nie są kwestią pieniędzy, tylko odwagi. Więc czasami to tak brzmi popularnie, nie mam czasu, bo żyjemy w takim kulcie, że ten, kto jest bardziej zabiegany, to jest jakby definicja sukcesu. Ten, kto jest bardziej zajęty. Temu też chyba warto się przyjrzeć.
Czy to tak naprawdę jest tak, że ten, kto jest bardziej zabiegany i bardziej zajęty, jest faktycznie... Czy to nie jest jakaś ucieczka od czegoś? Może dla osób oglądających nas, kto powinien w ogóle skorzystać z usług coacha? Po pierwsze, osoba, która jest stabilna emocjonalnie, bo powiem, że czasami też prowadzę rozmowę. Ja zawsze prowadzę taką pierwszą rozmowę i tłumaczę, że nie jestem lekarzem, pewne kompetencje mam, pewnych nie mam. I gdzieś moja ekspertyza też się kończy. Natomiast czasami się zdarza, że przy tej pierwszej rozmowie człowiek sam sobie uświadamia, że tak naprawdę nagromadziło się jakieś gro problemów, z którymi trzeba głębiej popracować. Poza tym osoba, która ma samoświadomość na tyle wypracowaną, że jest w stanie z jakimś feedbackiem sobie poradzić i się nie posypie. Czyli musi jakby mieć tą możliwość, po angielsku to się nazywa be coachable, czyli Być podatna na być podatnym. skołczowanie się. Skołczowanie, no to tak brzmi, bo ja w zasadzie, ja nikogo w żadną ścieżkę, znaczy ja staram się zawsze metodą pytań głównie, czy ćwiczeń, czy różnych narzędzi coachingowych, wydobyć z tej osoby to, co tak naprawdę dla niej jest tym właściwym kierunkiem. Czyli ja nikomu nie mówię, że ma zrezygnować z pracy, wziąć rozwód, czy podjąć jakieś drastyczne decyzje, wrócić do kraju, przeprowadzić się gdzieś indziej, nie wiem, wziąć kredyt hipoteczny, czy sprzedać wszystko i ruszyć w podróż dookoła świata. Nigdy nie daję tego typu rad. Natomiast żeby faktycznie była ta gotowość do jakiejś zmiany, czy zrobienia czegoś innego, czy spróbowania czegoś innego, czy tak jak mówiłeś, jeżeli na przykład ktoś mu doskwiera samotność, to żeby też była gotowość w tej osobie. Na zmianę. No i jest tylko jeden sposób, żeby przestać być samotnym. I to jest interakcja i kontakt z innymi ludźmi, czyli musi być ta gotowość, żeby faktycznie do innych ludzi wyjść. Może małymi krokami, troszkę poza tą strefę komfortu. Zawsze negocjujemy, co jest trochę poza strefą komfortu, ale nie za daleko, żeby to też nie powodowało jakiegoś ogromnego lęku czy stresu, ale gotowość, żeby trochę poza strefę komfortu wyjść, musi być. Inaczej ta praca nie zadziała. Wiesz, ja też znam takie osoby, które powiedzmy są w tak zwanym rozwoju osobistym, medytują, czy tam mantrują, czy cokolwiek, bo są na przykład samotne. No ale nie robią nic w kierunku, poza tym mantrowaniem, medytowaniem i tam jakimś kosmiczną energią, nic nie robią w kierunku, żeby na przykład poznać jakąś osobę. One chyba myślą, że sam ten proces załatwi to za nie. No i tutaj uważam, że mamy obowiązek wobec siebie głównie, mamy obowiązek, żeby być takim czynnikiem sprawczym i aktywnym w naszym życiu. Bo tutaj mówisz o relacjach partnerskich, o wychodzeniu do relacji partnerskich. Faktycznie, jeżeli ktoś siedzi codziennie przed telewizorem, czy nawet już na tej poduszce do medytacji i medytuje i nie wychodzi nigdzie, zakupy zamawia przez internet, no to gdzie ma spotkać tę osobę? Więc trzeba dać szansę, w cokolwiek człowiek wierzy, czy jakiś universe, teraz jest popularnym terminem, czy w jakąś wyższą siłę, to trzeba dać możliwość tym wyższym siłom, żeby faktycznie tę osobę mogły na naszej ścieżce postawić i żeby się spotkać. Wszystko się sprowadza do tego pierwszego kroku, który trzeba wykonać. Tak, więc niektórzy... Uważam, że trzeba po prostu dać szansę przypadkom, przypadkowym spotkaniom też. No ale tak jak już mówiliśmy, że jeżeli ktoś nie wychodzi z domu, no to kogo spotyka? Jedynie osoby, które
przynoszą Może listonosza albo listonosza, kuriera. tak, listonosza i kuriera i na tym się spotkania kończą. W Polsce jeszcze może jakiś taki pan, co przychodzi spisać liczniki. Bo tutaj już nie przychodzą w Holandii. Nie, W tutaj Polsce nie wiem jak, ale no, jeszcze Przez- pamiętam te 10 lat temu, czy 15 to... coraz bardziej wszystko jakoś się cyfrowo odbywa, ale my jesteśmy ludźmi, potrzebny nam jest kontakt. Potrzebny nam jest kontakt z innymi osobami i chyba ten okres pandemii też wielu osobom uświadomił, że wszystkim się na początku wydawało, o tak fajnie będzie, spokojnie, ale przecież też się pojawiła fala depresji potem. Jeszcze wracając do AI, czy jak w ogóle widzisz przyszłość coachingu w świecie coraz bardziej rozwijającej się sztucznej inteligencji? Myślę, że coraz mniej takich coachów, którzy dają radę, będzie potrzebnych, no bo to w poradnikach jest, to wszystko LLM mogą sobie sczytać. Czyli de facto, nie wiem, tak mi się wydaje, że chyba ludzie tak proszą, bo ja na przykład spotkałem się osobiście z osobą, która korzysta z czata GPT jako z psychologa. Nie wiem Coacha, z jakim, doradcy, nie wiem coacha z jakim biznesowego. to rezultatem, ale wiem, że tak się robi. Dlatego uważam, że tacy coachowie, doradcy, którzy mówią, jak coś zrobić, uważam, że tutaj jakby duża grupa osób faktycznie będzie się konsultować, jeżeli chodzi o tego typu sprawy w ChatGPT. Więc generalnie ekspertów będzie coraz mniej potrzeba. Natomiast uważam, że cały czas i może nawet ze wzmożoną potrzebą będą potrzebni coachowie, którzy będą nam pomagali się borykać z takimi właśnie ludzkimi uczuciami, ze złamanym sercem, czy z konfliktem, czy z rozmową, czy może będziemy też musieli się uczyć tych relacji międzyludzkich, jako że coraz większa część naszych relacji przenosi się na relacje z jakimś botem, z maszyną. I może być pewien niedobór tych umiejętności później, żeby faktycznie ze zwykłym człowiekiem się dogadać. Ze zwykłym człowiekiem, z całym jego To będzie charakterem. wtedy dla nas coś zupełnie obcego. Zobaczymy co... No mam nadzieję, że do takich czasów nie dojdzie, no ale... Co przyszłość nam przyniesie. Korzystamy z technologii tak, żeby ona nam miała służyć. A jeżeli czegoś nam zacznie brakować, to mam nadzieję, że też ludzkość nas uratuje. Dobrze, tak już powolutku zbliżając się do końca, czy w ogóle pamiętasz jakiś taki najbardziej niezwykły moment, który ci utknął w pamięci, jeżeli chodzi o pracę z klientem? Albo jakiś niezwykły przypadek, z jakim klient do ciebie przyszedł? Tyle tych historii się przewinęło przez mój gabinet, że muszę szukać, bo ja powiem, że każda historia mnie naprawdę jakoś... z każdej historii ja się dużo uczę, z każdej historii dużo wynoszę, ucząc się o człowieczeństwie, o nas jako ludziach. Co mnie najbardziej chyba dotyka, to to, że jest gotowość do pracy czasami z naprawdę trudnymi tematami. I jako, że do mnie przychodzą bardzo często właśnie osoby, które tutaj nie są stąd i taka sama świadomość, że okej, może mamy mniej kontaktów, czy mam mniej osób, które mi mogą coś polecić, wujka, sąsiada i mając świadomość tego, to w takim razie muszę sobie to włączyć trochę z zewnątrz. I taka pokora, że nie wiem wszystkiego. To są zawsze bardzo piękne momenty. Najpiękniejsze momenty w rozmowach dla mnie są takie, kiedy człowiek sam sobie coś uświadomi. Może nawet sam zada pytanie i sam sobie na nie da odpowiedź. I to jest taki moment, że to widać w oczach, że coś się zmieniło
że człowiek już coś zobaczył i że rzeczywistość nigdy nie będzie już taka sama jak wcześniej i wychodzi inaczej, wychodzi innym krokiem w ogóle, jakimś takim bardziej prężystym krokiem i te oczy są bardziej rozświetlone i na twarzy to widać. Więc to nie jest jeden moment. Nie w każdej sesji się taki moment trafia, bo czasami trzeba tą grudkę złota jakoś tam wykopać. Ale to są chyba najpiękniejsze właśnie momenty, że człowiek sam coś zrozumiał i że już wie. I że to jest jego, nikt tego mu nie może zabrać, to jest jego na zawsze. Na sam koniec prosiłbym cię, żebyś zostawiła widzów, słuchaczy z jakąś myślą, z jakąś poradą, może, nie wiem, techniką, którą będą mogli zastosować, wykorzystać. Może to być jakaś złota myśl na przykład. Albo taka puenta naszej rozmowy. Puenta. Jechając tutaj słuchałam sobie muzyki polskiej i Stanisław Sojka mi zagrał. Z piosenką Tolerancja, ale grał mi też Marek Grechutas. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. I dlaczego ze mną ta piosenka tak bardzo rezonuje, ta ostatnia? Bo faktycznie w coachingu pracujemy z przeszłością. Na tym jest nasz cały fokus. Okej, co mogę zmienić w przyszłości? Czyli co mogę zmienić dzisiaj, żeby moja przyszłość była lepsza? Więc jeżeli ktoś z muzyką mocno rezonuje, to taką radę, którą bym dała, stworzyć sobie taką ścieżkę dźwiękową samych pozytywnych piosenek z pozytywnym tekstem. Chodzi o muzykę, ale chodzi o tekst także, bo muzyka bardzo przemawia do naszej podświadomości i tym się programować. Polecam Marka Grechutę, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. I Tolerancję Stanisława Sojki także polecam. Super. Bardzo ci dziękuję za przybycie. Przyjechałaś przez pół Holandii, można powiedzieć. Tak jest. Miałam dobrą ścieżkę Z samego dźwiękową, dobre Amsterdamu, wiatry. tak. Dobra muzyka ci towarzyszyła, więc mam nadzieję, że powrót też będzie udany. Dziękuję za cenne wskazówki. Mam nadzieję, że widzowie, słuchacze wiele wyniosą z tego podcastu i zastosują polecone przez ciebie techniki. Ja również dziękuję. Także bardzo dużo się nauczyłam z tej rozmowy o sobie w ogniu pytań. Niektóre były trudne, nad którymi naprawdę się musiałam zastanowić i bardzo piękny proces, więc dziękuję za zaproszenie. Fantastyczne doświadczenie. Oby Super. więcej takich w przyszłości. Dziękuję ci bardzo, a widzów, słuchaczy zapraszam, żeby napisali w komentarzu, co zastosowali i jakie były tego efekty, rezultaty. Super, dziękuję ci bardzo. Dziękuję Moim również. gościem była Monika Matuszewska.